Wielu z Was, widząc logo Jack, się zastanawia, zresztą słusznie, co to jest za firma, czy nie jest to chiński krzak. Słuchajcie, działają na rynku od 1964 roku. Autobusy, samochody ciężarowe, auta użytkowe romansują z Volkswagenem, NIO, a także z Huawei'em, z którym stworzyli markę zwaną Maxtro od ultraluksusowych elektryków, która kręci przeokrutne lody na rodzimym rynku. Mają swoje fabryki w wielu miejscach na świecie, produkują zarówno samochody spalinowe, jak i elektryczne, no i eksportują pojazdy w całkiem imponującej ilości, gdyż w 2020 roku pękł im jubileuszowy 1 milion. Wydaje mi się, że mają papiery na to, że nie zwiną szybko żagli z rynku, ale czy faktycznie tak będzie, to tylko wróżbita Maciej wie. Za moimi plecami znajduje się pick-up zwany T8 Pro, wobec którego mam naprawdę niewielkie oczekiwania, gdyż jest to najtańszy pick-up na naszym rynku. Wóz już weryfikowali w Terenwizji i wnioski są takie, że T8 Pro nie jest ekspertem do jazdy w ciężkim terenie, ale musimy wziąć poprawkę na to, że pick-up z definicji wcale taki nie musi być, aczkolwiek niektóre faktycznie takie są. Jest też grupa pick-upów takich miejskich, łamane na użytkowych, łamane na uterenowionych i moim zdaniem T8 Pro dokładnie taki też jest, chociaż w broszurkach padają promienne hasła, chociażby takie jak siła w każdym terenie, by eksplorować bezkresne przestrzenie. Ja zamierzam weryfikować go pod kątem samochodu pracującego, którym też jeździłbym na co dzień. A teraz ekspresowe ciekawostki barowe. Oddział Jack Polska chwali się w mediach społecznościowych, że w listopadzie zajęli pierwsze miejsce w sprzedaży chińskich pick-upów w Polsce. Sami przyznacie, że dumnie brzmi to hasło, zwłaszcza, że konkurencją jest tylko marka Maxus, aczkolwiek można by było jeszcze pod to podpiąć markę Foton, ale oni to są jeszcze w bardzo głębokich powijakach, gdyż mają tylko jeden punkt sprzedaży. Nie sposób o tym nie wspomnieć, że segment pick-upów w Polsce przeżywa teraz prawdziwy boom. Ostatnio tak dobre liczby kręciliśmy w 2007 roku. Od stycznia do października włącznie zarejestrowano blisko 4700 nowych pick-upów. Bezapelacyjnym królem jest Ford Ranger z wynikiem 2093 rejestracji z udziałem w rynku wynoszącym blisko 45%. Księgowi Forda są zachwyceni, gdyż jest to wynik o 36% lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Kończąc wątek ciekawostek barowych, powiem Wam jeszcze, że marka Jack ma bardzo konkretny magazyn z częściami w Bielsku Białej. Jest drobnica taka jak śruby, uszczelki, spinki, są też reflektory, szyby, części nadwozia, a także kluczowe elementy mechaniczne, tak więc śmiało można rzec, że Chińczycy odrabiają lekcje w temacie dostępności części na naszych ziemiach. Zastosowano przepiękny zabieg psychologiczny, że nie przekroczono bariery 100 000 złotych. Ależ to brzmi przed sąsiadem. Kupiłem nowego pick-upa za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją łamane na 150 000 kilometrów w zależności co pierwsze upłynie. Rzecz jasna, wspomniana kwota jest kwotą netto. Zostańmy jeszcze na moment przy cenach i spójrzmy, ile krzyczą na dzień dobry inni producenci pick-upów, rzecz jasna z podwójną kabiną, aby mieć dobry punkt odniesienia do ceny T8 Pro z jedynym oferowanym silnikiem, czyli 2-litrowym dieslem. Nasz rynkowy bestseller, czyli Ford Ranger, umieszczamy w formie ciekawostki, a to dlatego, że od przyszłego roku w ofercie nie będzie 2-litrowego diesla, będzie wyłącznie hybryda typu plug-in oraz 3-litrowy diesel. Katalog za 2-litrowego diesla otwierała kwota 168 000 złotych netto. Oczywiście są teraz jakieś promocje, rabaty i tak dalej, ale ten fakt pomijamy w każdym przedstawionym aucie. Dalej, Volkswagen Amarok, również w formie ciekawostki za 162 000 złotych netto za 2-litrowego diesla. Z tego co mi wiadomo, to od przyszłego roku w ofercie będzie wyłącznie 3-litrowy diesel. I w końcu jakaś konkurencja z Chin, czyli Maxus T60 Max z 2-litrowym dieslem za 145 000 złotych netto. Isuzu D-Max z najmniejszym silnikiem diesla o pojemności 1,9 litra, ale nie najsłabszym, za niespełna 155 000 złotych netto. KGM Musso z 2,2-litrowym dieslem za niespełna 140 000 złotych netto,
Podkreślam, że nie jest to chiński producent, a koreański. A czemu podkreślam? Ano dlatego, że wiele osób wciąż tak uważa. I na koniec, bezdyskusyjnie najlepsza w tym zestawieniu Toyota Hilux za 178 tysięcy złotych netto, również w formie ciekawostki, a to dlatego, że obecnie zamawiamy Hiluxa wyłącznie w prądzie. Dopiero w przyszłym roku mają się pojawić benzynowe hybrydy. Foton nie bierze udziału w tym zestawieniu, gdyż nie istnieje coś takiego jak cennik, a także konfigurator auta. Jaki sens miała ta prezentacja? Jak zwykle niewielki, dlatego jest to doskonała robota, panie Krzysztofie. Dobra, to co dostajemy za tą symboliczną stówę od Jacka? Jak już wcześniej wspomniałem, pod maską ląduje wyłącznie uturbiony, dwulitrowy, czterocylindrowy diesel z bezpośrednim wtryskiem Common Rail o symbolicznej mocy 136 koni i 360 Nm. Parowany jest wyłącznie z 6-biegowym manualem, cholera jasna szkoda, automat jako opcja moim zdaniem się należy jak psu Buda. Klasyczna konstrukcja ramowa jest. Napęd na wszystkie koła jest. Reduktor również jest. Kąt natarcia prawie 31 stopni. Kąt zejścia ponad 23 stopnie. Są to naprawdę niezłe cyfry, jak się spojrzy szerzej na konkurencję. Felgi są wyłącznie w rozmiarze 18 cali, a na nie nawleczone są opony w rozmiarze 265×60. Przód mamy podwójne wahacze, a tył resory piórowe. Prześwit wynosi 220 mm, aczkolwiek nie jest to informacja bezpośrednio od producenta. Pojemność zbiornika paliwa to 76 litrów przy deklarowanym zużyciu przez producenta wynoszącym 9,4 litra. Na pełnym zbiorniku pokonamy ponad 800 km. Patrzcie, jaką mamy uroczą wajchę do klapy zbiornika paliwa. Długość auta to ponad 5,3 metra, jego szerokość całkowita to ponad 1,8 metra, tak samo jego wysokość całkowita jest to również ponad 1,8 metra, z kolei wielebny rozstaw osi wynosi ponad 3 metry. Wrzućmy jeszcze do tego worka cyfr średnicę zawracania, która wynosi 12,4 metra, a także masę całkowitą pojazdu wynoszącą 1970 kg. A teraz przerwa na reklamę. Jest ze mną przyszły najlepszy handlowiec Jacka w Polsce. Cześć. Cześć Adam. Powiedz mi proszę, jakie mamy dostępne akcesoria do Jacka T8 Pro? Dobrze, więc zacznijmy od podstawy, czyli hak przykręcany za 2900 wraz z montażem. Ok, a czy osłonę filtra paliwa macie? Oczywiście wygląda tak, 760 z montażem. A wyciągarki to na 100% nie macie. I tu Ciebie zaskoczę, mamy od X-Bulla o mocy 6 koni, Ok, za ile? 400 wraz z płytą. O, domyślam się, że roleta jest również dostępna. Tak, oczywiście. Tutaj mamy elektryczną za 13300. Wiem, że macie hardtopy i z tego co się orientuję, to są w różnych wersjach. Tak, mamy z szybami bocznymi oraz bez szyb bocznych. Oczywiście tylna szyba jest w tym hardtopie. Ok, i one są do malowania. Tak, do malowania. Wszystkie te akcesoria dostaniecie od ręki w Jack Nordauto Białystok. Koniec przerwy na reklamę. Idziemy dalej. Skrzynia załadunkowa pokryta jest specjalną powłoką odporną na korozję, a także zarysowania. Odporna na zarysowania, ale z wózkiem widłowym już nie dała rady. Szerokość łamane na długość po 1,5 metra, wysokość to 42 cm, a ładowność to 900 kg. W każdym rogu paki mamy jeszcze przydatne uchwyty. Opcjonalny przykręcany hak to koszt rzędu 2900 zł brutto. Na haku bierzemy maksymalnie z hamulcem 2300 kg, a po nowym roku ma być homologacja na 3,5 tony, ale kiedy dokładnie to nie wiem. Nagrywałem już inne auta ze stajni Jacka, mowa o SUV-ie JS8 Pro, a także liftbacku J7 Plus i zawsze nabijałem się z działu wyrażania siebie i tutaj czuję się zobowiązany również to zrobić. Otóż, drodzy Państwo, wybierając Jacka T8 Pro możemy wyrazić siebie spośród jednego rodzaju tapicerki, spośród jednego wzoru felg i aż 6 kolorów nadwozia. Tutaj nie sposób nie pochwalić importera, gdyż dobrał on paletę idealnie w gusta rodaków. Jest obowiązkowy biały, jest czarny, jest szary, a także srebrny oraz 2 zbędne lakiery, mowa o czerwonym, a także niebieskim. Co do wyglądu auta, bez bicia trzeba przyznać, że jest naprawdę dobrze narysowany. Mamy przepotężnych rozmiarów chromowany grill, na nim przepotężne logo Jack, subtelne lampiony, a pod spodem masywnych rozmiarów halogeny doświetlające zakręty. Jest masywnie, potężnie i roboczo elegancko. Nie mamy tutaj żadnych fikuśnych kształtów, wiele elementów jest ciosanych toporem
i zresztą bardzo dobrze. Ponadto mamy ładne, masywne, 5-ramienne, dwukolorowe felgi. Tył jest banalnie prosty. Doskonale, że nie przyszło tutaj projektantom do głowy zrobienie ostatnimi czasy bardzo mocnych świateł LEDowych, które biegną przez całą szerokość nadwozia. Te subtelne lampy LEDowe moim zdaniem są zrobione bardzo ze smakiem. Dobra, zapraszam teraz na pokład i prezentację zaczniemy od tylnej kanapy. Drzwi wykonane są bez faworyzowania. Zrobione są dokładnie tak samo zarówno z przodu, jak i z tyłu. Dominują twarde tworzywa, aczkolwiek cała okolica podłokietnika wykonana jest miękko. Co więcej, mamy sportowe, piękne przeszycia. Z dobrodziejstw mamy szyby w prądzie, miejsce na większe napoje, a także jakieś klamoty. Kąt oparcia tylnej warsalki jest przyjemny, nie siedzimy przysłowiowo na sztorc. Miejsca dla takich karakanów jak ja, mierzących 1,75 m, jak widzicie, w każdej płaszczyźnie jest aż nadto. Nadmienię, że przedni fotel jest ustawiony pod mój wzrost. Mamy 2 izofixy na skrajnych siedziskach. Po zamocowaniu fotelików na środkowym miejscu już raczej nikt nie usiądzie. Miękki podłokietnik skrywa 2 uchwyty na napoje. Oparcie możemy złożyć, bardzo proszę. Jak również możemy podnieść siedzisko, aby przewieźć jakieś na przykład dłuższe przedmioty. W tunelu środkowym znajdują się 2 nawiewy oraz 1 port USB typu A. Do pełni szczęścia to tutaj mi brakuje lampki chociażby centralnej, a to dlatego, że wieczorem tutaj najnormalniej w świecie nic nie widać. Jeśli nie mamy krytej przestrzeni ładunkowej, to wiadomo, że tutaj przecież będziemy wozić wiele przedmiotów. Auto otwieramy, a także zamykamy bezkluczykowo za pomocą przycisków umieszczonych na klamce kierowcy, jak i pasażera. Drzwi są bardzo lekkie i zamykają się z niezłą kulturą. Posłuchajmy. Fotel kierowcy regulowany jest manualnie w 6 kierunkach, przód, tył, góra, dół, a także kąt oparcia siedziska. Zaznaczam, że nie mamy tutaj regulacji lędźwi, aczkolwiek ja znalazłem dobrą pozycję za kierownicą. A fotel pasażera regulowany jest w 4 kierunkach, przód, tył, a także oparcie siedziska. W ogóle to one są zrobione w cudzysłowie z takim sportowym sznytem. Mamy naprawdę niezłe podparcie boczne, a także niezłe podparcie ud. Spasowanie, zresztą jak i w innych modelach Jacka, jest na naprawdę wysokim poziomie. Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Co więcej, mamy wspaniały pas, miękki pas, biegnący przez całą szerokość nadwozia w 2 strukturach ekoskóry. A jakże? Oczywiście cała tapicerka wykonana jest z plastikowych krów. Słuchajcie, bardzo miło, że mamy szyberdach. Światła w kabinie nigdy za wiele, jak również bardzo miło, że schowek na okulary wyściełany jest miękkim tworzywem. Przecież to wcale nie takie oczywiste, prawda? Miłośnicy nastrojowego oświetlenia wnętrza kabiny, niestety nie mam dla Was dobrych wiadomości. Będzie trzeba tasiemki LEDowe zamawiać na AliExpress. Widoczność w aucie w każdym kierunku jest naprawdę bardzo dobra. Oczywiście wspomagają nas przy tym czujniki parkowania przednie oraz tylne, a także kamery 360, które za moment Wam zaprezentuję. Wieniec kierownicy przyjemnie leży w dłoniach. Zobaczcie, jakie mamy tutaj ekskluzywne przeszycia. I tutaj tandetną plastikową kratkę. Jak w każdym obecnie u nas oferowanym Jacku, kierownicę regulujemy w jednej płaszczyźnie. Szkoda również, że w opcji kierownica nie może być ogrzewana, tak samo jak fotel kierowcy, a także fotel pasażera. Lewy kciuk odpowiada za częściową obsługę radia, w tym oczywiście źródło dźwięku, a także obsługuje nasz tempomat. Prawy ma nieco więcej roboty, odpowiada za dalszą obsługę radia, za obsługę naszych 7-calowych cyfrowych zegarów, a także obsługuje nasz telefon. Cyfrowe zegary są banalnie proste, zarazem bardzo czytelne. Mamy pod ręką wszystkie niezbędne informacje. Co do personalizacji, to nie poszalejemy, zmieniamy wyłącznie ich jasność, no i wybieramy jeden z 3 kolorów spośród niebieskiego, czerwonego i złotego. Wielka szkoda, że w złotym kolorze nie powielono motywu z Jacka J7 ze złotymi smokami, a także znaczkami Versace. Tunel środkowy. Słuchajcie, tutaj nie ma co szczególnie omawiać. Pod naszym centrum dowodzenia mamy półkę, gdzie schowamy telefon, portfel i klucze. Mamy tutaj 2 porty USB typu A, a także gniazdo 12. Potężnych rozmiarów lewarek, elektryczny rękaw, selektor do wyboru napędu, 1 uchwyt na napój i taki fajny stojak na naszego smartfona. Z kolei podłokietnik jest niewielkich rozmiarów i nie skrywa żadnych portów USB, ani też nie jest wentylowany. Centrum dowodzenia jest proste w obsłudze i nie jest szczególnie rozbudowane. Ono, słuchajcie, cały czas działa w takim trybie, jakby potrzebowało kawkę wypić. Dobrodziejstwa takie jak Android Auto czy też Apple CarPlay są wyłącznie po kablu. Szybko pokażę Wam jeszcze, jak wygląda interfejs
i przejdziemy do widoku kamer 360. Bardzo proszę, widok z przedniej kamery, bok jeden, bok drugi, tył. Jakość jest jak widać, tutaj mamy jeszcze linie pomocnicze, a także dezaktywację czujników parkowania. Zobaczcie, w tym miejscu mamy cały czas wyświetlany częściowy panel od klimatyzacji i te 3 skróty przenoszą nas zawsze do menu głównego. To jest naprawdę coś przepięknego. Jak widzicie, pod tabletem mamy jeszcze kilka przycisków, a wśród nich jest najważniejszy ten do dezaktywacji kontroli trakcji. Radio z 6 głośnikami gra akceptowalnie, nikt tutaj nie dostanie raczej raka uszu. W temacie jazdy to powiem bardzo krótko. Jest to samochód użytkowy z krwi i kości. Wyraźnie słychać silnik. Kle, 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 kle. Wyraźnie słychać świst turbo, wyraźnie słychać opony, a także szum powietrza. Czy da się z tym żyć na co dzień? No jasne, że się da. 136 koni, nie oszukujmy się, brzmi bardzo kiepsko, ale jest lepiej niż można by się było tego spodziewać. W codziennej jeździe po mieście nie odczułem braku mocy. Nie odczułem go również poruszając się na drodze krajowej, czy też włączając się do ruchu, a i przy pełnym załadunku też daje radę. Skrzynia biegów działa jak najbardziej poprawnie, ale jak na Megusta skoki lewarka są zdecydowanie za długie. Układ kierowniczy jest miękki, co oczywiście ułatwia nam parkowanie, manewrowanie i jazdę z ładunkiem, no ale nie przekazuje on nam miliona informacji, co tam aktualnie z kołami się dzieje. Napęd 4x4 z reduktorem daje radę w lekkim terenie, piachu, błocie czy też szutrze, ale musimy wziąć poprawkę na to, że nie jest to hardkorowa terenówka, ona jest taka bardziej do pracy wokół domu, na budowie, do wyjazdów na działkę, czy też pracy w lesie. Zawieszenie jest dokładnie takie, jakiego można się spodziewać po pick-upie. Na pusto jest w cholerę sztywno i twardo, a pod obciążeniem to już jest zupełnie inna bajka. Dla formalności sprawdzimy jeszcze przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę. Producent obiecuje, że wykręcimy ten czas w 13,9 sekundy. Z kolei prędkość maksymalna jest to równo 150 km na godzinę, ale tego oczywiście nie zweryfikujemy, gdyż nie można tak szybko jeździć po polskich drogach. Pomiar robimy jak amatorzy, posiłkując się wskazaniem z cyfrowych zegarów, a także wskazaniem ze stopera w telefonie. DSG w łapie jest uruchomione, a także procedura startowa w nogach. Jesteśmy uzbrojeni w profesjonalny sonometr i za chwilę zweryfikujemy, jak tam wypada wyciszenie przy prędkościach przelotowych rzędu 90 i 120 km na godzinę. Tempomat mamy ustawiony na 90 km na godzinę. Ja się zamykam i mierzymy. Minimum mamy 67,7 dB. A teraz tempomat mamy ustawiony na 120 km na godzinę. Ja się zamykam i mierzymy. Przy 120 mamy minimum 70,2 dB. Szósty bieg, tempomat 90 km na godzinę. Prędkości obrotowe to 1900 obrotów. Z kolei prędkości obrotowe na szóstym biegu przy 120 km na godzinę to równo 2500 obrotów. Sprawdzamy teraz zużycie w cyklu mieszanym, gdzie 30% jest to aglomeracja miejska, a 70% trasa. Wszędzie poruszamy się oczywiście zgodnie z ograniczeniami prędkości. W trasie będziemy jechać maksymalnie 90 km na godzinę. Na pokładzie znajdują się 2 osoby dorosłe, trochę bagaży i 2 renifery. Średnie zużycie paliwa wyszło równo 8 litrów. Umie się jeździć ekonomicznie, panie Krzysztofie. Na pace znajduje się 615 kg peletu, zaraz do środka pakujemy 3 osoby dorosłe i będziemy weryfikować, jak wygląda zużycie dla takich warunków. No i będziemy się poruszać w cyklu mieszanym 50% miasto i 50% trasa. Kasujemy średnie zużycie paliwa i będziemy mierzyć. Zużycie, moi mili, mamy 9,1 litra na setkę, czyli jeszcze mniej niż deklaruje producent. Jack T8 Pro to prosty pick-up w najniższej cenie na naszym polskim podwórku, uwzględniając stosunek ceny do możliwości oraz tego, co oferuje, no to tutaj trudno do czegoś się realnie przyczepić. Dzięki Jack Nord Auto Białystok za użyczenie wozu do filmu, a Wam, drodzy oglądający, ślicznie dziękuję za to, że obejrzeliście nasz film. Jeśli Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, podbijcie ten film, a jak nie chcecie przegapić kolejnych produkcji, to zostawcie subskrypcję. Sayonara!